Jesień przyszła niepostrzeżenie. Początkowo słońce zaczęło wstawać nieco później, dni stały się krótsze, aż w końcu spadł pierwszy pełnoprawny deszcz. I jak co roku o tej porze czuję cichą ekscytację. Stan emocjonalny zwiastujący, że coś się zaczyna, choć czasem to coś jest okraszone smutkiem. Nie głośnym, dramatycznym, a cichym. Smutkiem, który nie narzuca się, a towarzyszy, który jest przestrzenią pomiędzy tym, co właśnie minęło, a tym, co za chwilę nadejdzie. Odkąd pamiętam, zawsze próbowałam go naprawiać. Dziś po prostu pozwalam mu być. Usłyszałam kiedyś bardzo mądre zdanie. Potrzebujemy ciemności, żeby w pełni móc dostrzec światło. Ta sentencja bardzo utkwiła mi w pamięci. Zmieniła moje spojrzenie na emocje, które traktowałam jako niewygodne. Pozwoliła mi zrozumieć, że bez smutku radość byłaby płaska, a bez cienia świat zbyt jasny, żebyśmy mogli skupić na nim wzrok. I tak jesienią, kiedy smutek i melancholia nieco wyraźniej dają o sobie znać, czuję większy spokój, by móc się nimi zaopiekować. Ten czas, kiedy wszystko zwalnia, sprzyja rozmyśleniom, refleksji nad życiem i wszystkim, co dla nas ważne. Dlatego jesień jest dla mnie magiczna. Niesie za sobą świeżość, porządek, nowe plany, a jednocześnie zarysowuje dłuższe cienie, które wcale nie muszą przytłaczać, a mogą stanowić bezpieczne schronienie. Wygodną przestrzeń do pracy nad sobą, z dala od pędu, zgiełku, by w spokoju móc usłyszeć własne myśli. Pozwolić im wyraźnie wybrzmieć i się z nimi zmierzyć. Być może poczuć smutek, który nie zawsze oznacza coś złego, a przynosi zmianę. Jesień zawsze kojarzy mi się z początkiem i od pewnego czasu przestałam również traktować koniec roku kalendarzowego jako taki moment podsumowań, tworzenia planów, postanowień. Traktuję 31 grudnia raczej jako taki powszechnie przyjęty dzień, taką datę w kalendarzu, a nie synonim jakiegoś końca i początku. Dla mnie taki moment następuje pod koniec września, kiedy żegnamy lato, w moim odczuciu dość intensywną porę roku, w trakcie trwania której chcemy jak najwięcej skorzystać z pogody, kiedy realizujemy mnóstwo planów, również wyjazdowych, a wchodząc w jesień, zaczynamy więcej czasu spędzać w domu. Mamy więcej takiej przestrzeni na przemyślenia, jakieś rozważania. I ja wówczas tworzę w swojej głowie jakieś plany, zastanawiam się nad swoim życiem, co w nim dobrze funkcjonuje, a co chciałabym poprawić. I myślę, że taki schemat myślowy polegający na rozpoczynaniu wszystkiego we wrześniu utrwalił się w mojej głowie jeszcze za czasów szkolnych i tak tkwi w mojej głowie do dzisiaj, ale przyznam szczerze, że takie podejście mi bardzo służy
Szczególnie w tym okresie noworocznym pozwala mi uniknąć wpadania w taki wir wszechobecnych postanowień noworocznych, widocznych szczególnie w social mediach i bombardujących nas z każdej strony. W takich chwilach bardzo łatwo jest zacząć siebie porównywać do innych, więc ja wolę po prostu żyć swoim rytmem od września do września. I choć wrzesień już za nami, wciąż czuję energię początku, zapach nadchodzących zmian. Moje myśli krążą wokół tego, co niespiesznie zaczynam wdrażać w swoje życie. Spokój, który przynosi jesień, dodaje mi otuchy i po cichu mówi: nie musisz zaczynać od wielkich rzeczy, wystarczy, że zrobisz jeden mały krok. To mnie buduje i pozwala wzrastać we własnym tempie. Ale staram się nie skupiać wyłącznie na realizacji nowych planów. Pochylam się również nad tym, co było, na rzeczach przykrych, które mi nie służyły i z którymi pragnę się pożegnać. Otulam się smutkiem, bo jako jedyna z nielicznych emocji zmusza mnie on do tego, bym zwolniła. Pamiętam, jak za czasów młodości zaczęłam mieć takie swoje rytuały pogrążania się w smutku. Myślę, że spora część z nas takie posiadała i w mniej lub też bardziej świadomy sposób je pielęgnowała. Ja zamykałam się wówczas w swoim pokoju, zapalałam świeczki i w jego zaciszu włączałam melancholijną muzykę. Za czasów takiego wczesnego dojrzewania był to Sting, nieco później Radiohead i po prostu płakałam. Postrzegałam to wtedy jako coś złego, wstydliwego. Na pewno nie akceptowałam tego smutku. Dziś patrzę na to z zupełnie innej perspektywy. Myślę, że ten smutek był bardzo potrzebny, uwalniający, choć wtedy odbierałam go inaczej. Był takim wrogiem, takim złem koniecznym. Umniejszałam jego wartości. Uważałam, że nie powinnam go odczuwać, kiedy inni mają gorzej, dopóki sama do nich nie dołączyłam. Ostatnie 2 lata były dla mnie wyjątkowo trudne. Nie sądziłam, że uda mi się udźwignąć ogrom smutku, jakiego doświadczyłam. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego akurat ja. Obwiniałam cały świat, ale również samą siebie. Nie godziłam się na ból, który z każdym kolejnym dniem jedynie przybierał na sile. Nie potrafiłam się z nim zmierzyć, a resztki sił ustępowały miejsce rezygnacji. Obserwowałam blednące odbicie, które powoli stawało się transparentne, ale nadszedł moment, w którym zrozumiałam, że człowiek otrzymuje tyle cierpienia, ile jest w stanie unieść, i postanowiłam zawalczyć, zaakceptować przeciwności, przyjąć trudne emocje i stawić im czoła. Ten przełomowy moment w moim życiu wyraźnie mi uświadomił, że ból i smutek dają korzenie, a szczęście przynosi wzrost. Że ciężar tworzy podwaliny rozwoju, a ciemność jest nam potrzebna, byśmy mogli w pełni docenić życie w jego jaśniejszej odsłonie. Że smutek to nieodłączny element naszego życia, który jest echem wszystkiego, co było ważne i choć potrafi bardzo boleć, pokazuje nam, że wciąż czujemy. Że bez smutku szczęście straciłoby na sile. Dziś nie przeżywam już wyłącznie w zaciszu swojego pokoju. Nie tłumię przykrych emocji, kiedy nie wypada ich okazywać. Poddaję się im, a to daje mi wolność. Dlatego nie uciekaj od smutku. Pozwól mu być. Przytul go i powiedz: dziękuję, że jesteś.